Moto One Action ma szerokokątny aparat przeznaczony wyłącznie do filmowania, w zamyśle sportowego. Na początku myślałem więc, że w tej recenzji skupię się na dynamicznych ujęciach, pokazywaniu telefonu w ruchu itd. Ale po pierwsze nie chce mi się ruszać tyłka, a moja spocona twarz raczej nie stanie się obiektem westchnień, a po drugie uświadomiłem sobie, że to jest raczej dobrze przemyślany smartfon dla wielbicieli nagrywania filmów i kinematografii ogólnie, a nie zamiennik GoPro, mimo że tak sugeruje Motorola. No, ja wiem lepiej. Ekran One Action ma proporcje 21:9, o których mówiłem już więcej w recenzji Xperia 1. Do oglądania kinowych hitów rewelacja, zwłaszcza że jest dosyć duży, jasny i szczegółowy. Do ściągania kinowych hitów rewelacja to 128 GB wbudowanej pamięci i slot na microSD. Do nagrywania vlogów rewelacja to nie najgorsze wideo w 4K nawet z przedniej kamerki. Coś, co w telefonach debiutujących za 1100 zł prawie się nie zdarza, jak epidemia syfilisu w 2019 roku. No i jest jeszcze ta obrócona o 90 stopni wisienka na torcie, czyli szeroki kąt. Obiektyw jest ułożony pod takim właśnie kątem nie dlatego, że akurat Staszkowi z fabryki obróciło i trzeba już było puścić na rynek. Dzięki temu, kiedy trzymacie smartfon pionowo, nagrywacie poziome filmy, jak Bozia przekazała. Nagrywając horyzontalny film, widzicie więc go tylko na malutkim kawałeczku ekranu, co jest dosyć dziwne. Ale to rozwiązanie ma też ogromne zalety. Po pierwsze, nie kuszą was pionowe filmy, czyli największa zmora ludzkości od czasu europejskiej epidemii syfilisu z sierpnia 2019. Serio. Po drugie, możecie szybciej zacząć nagrywanie, bo naturalnie trzymacie telefon w pionie. Po trzecie, chwyt jest pewniejszy, bo naturalnie trzymacie telefon w pionie, a ten jest jeszcze wyjątkowo długi. Poza tym szeroki kąt to błogosławieństwo, kiedy nagrywacie krajobrazy, architekturę, akcje albo wszystko to naraz, a nawet jakość wideo, chociaż kończy się na rozdziałce Full HD, nie robi wstydu. Pomysł na marketing, czyli skojarzenie z GoPro, też totalnie kupuje i aż dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Tylko że w tym miejscu dają o sobie znać ograniczenia Motorola. Jako że telefon kosztuje tysiaka, kamerka, choć tak jak mówiłem niezła, nie ma autofokusa i optycznej stabilizacji, a sama motka nie jest wodoszczelna. Jeżeli więc Action to dla was na przykład Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w szachach szybkich dla sparaliżowanych, no to jest właśnie optymalny poziom akcji dla Motorola. Nie no, da się z nią pobiegać albo pojeździć na rowerze, ale zdecydowanie najbardziej podobało mi się nagrywanie powolnych, leniwych ujęć. Plebejskie pochodzenie One Action zdradza też teoretycznie obudowa z plastiku, ale smartfon jest po prostu bardzo ładny, a plecki przynajmniej nie rysują się, w przeciwieństwie do większości konkurentów nie są śliskie i kleją się do łapy. I przysięgam, że nie ma to nic wspólnego z moją częstotliwością mycia rąk. Poza tym czytnik linii papilarnych w logo motki na pleckach jest spoko, mini jack na obudowie też jest spoko, przyciski na obudowie są... to spoko. I jedyny zgrzyt, albo raczej zgrzycisko na obudowie to ogromna dziura na przedni aparat, w której zmieściłyby się dwie Motorola One Action i ten meteoryt, przez który umarły dinozaury. Otwór jest znacznie większy od tego ze smartfonów Samsunga, przez niego pasek powiadomień ma 1,5 metra długości, a kolory tuż wokół dziurki są trochę przygaszone, co widać szczególnie na białym tle. Po kilku dniach przestało mi to przeszkadzać i nie zwracałem już zupełnie uwagi, ale szkoda. Przez wielki otwór tracicie dużo miejsca. Większość gier czy YouTube poprawnie go okalają, ale o dziwo Netflix ma kłopoty z kompatybilnością i wyświetla na jego wysokości tylko czarną plamę. No właśnie, ale 21:9 to przede wszystkim filmy i z dziurskiem czy bez, ze 3 obejrzałem na Motorola z przyjemnością, dając się pochłonąć magii kina. Filmy to też dźwięk. Głośnik jest pojedynczy, ale jak na swoją klasę bardzo dobry, podobnie jak brzmienie na słuchawkach. Niezależnie od tego, czy słuchacie akurat basów w Skrillexie, czy popisów wokalnych ostatniego Castrata, które swoją drogą pokazują, że falset nie jest wart ucinania ludziom genitaliów, nie powinniście narzekać. Na pewno nie bardziej od Castratów, ale motka jako średniak też jest pod paroma względami Castratem. Nie ma diody powiadomień, nie ma szybkiego ładowania, a akumulator wystarczył mi zwykle na 1 dzień pracy, czyli typowo przeciętnie. A ten super szeroki aparat do filmów jest super szerokim aparatem tylko do filmów. Nie można robić nim zdjęć, chyba że liczy się zapisywanie pojedynczych 3 megapikselowych klatek z wideo, ale się nie liczy. Same zdjęcia z Action są ładne, nie najgorzej wypadają nawet portrety i nocne, chociaż trybu nocnego jako takiego nie ma. Dziwne, bo w podobnej One Vision był, więc czuję, że wycięcie go to mógł być kolejny genialny, kreatywny pomysł tej samej osoby, która wymyśliła hasło „Mój drogi, moja droga, wybierzcie sobie hot doga”. Chwytliwe. W każdym razie przez tydzień byłem z Moto dosyć zadowolony i nie czułem, żeby jakakolwiek fotka, którą robiłem, została zepsuta z winy telefonu.
Bardziej fikuśne tryby, jak ten, który zostawia na zdjęciu tylko jeden wybrany kolor albo animuje wybraną część zdjęcia, czasami świrują i wymagają dużo cierpliwości, ale fajnie, że są. Czasem uda się coś ustrzelić. Nawet selfie wychodzą dobrze, a w porównaniu na przykład z PSmartem Z, którego niedawno testowałem, to już w ogóle jakby zestawiać Da Vinciego z malarstwem jaskiniowym. Jak na epokę kamienia bardzo ładnie. Do tej pory nie mówiłem niczego o wydajności i działaniu Motorola i pewnie zastanawiacie się dlaczego. Otóż zapomniałem. Nie no, otóż są one tak neutralne jak tylko mogą być. Na Action wszystkie gry wyglądają w miarę dobrze, wszystkie apki ładują się w miarę szybko, pracują w miarę płynnie, zostają w pamięci w miarę długo, czyli tak jak oczekiwałbym od telefonu za te pieniądze, bez wielkich wzlotów i upadków. Jest ok, zupełnie nie irytująco. A system to Android One, czyli dosyć urodziwy, golutki Android z dodatkiem kilku fajnych skrótów gestów od Moto i rozpoznawania twarzy, które nawet jakoś tam działa. Co ważne, Action na pewno dostanie Androida 10 i Androida, który wyjdzie w przyszłym roku, co w świecie telefonów po 1000 zł zdarza się równie często jak, no wiecie co. Proporcje 21:9 i ten krater w ekranie trochę zawężają grupę potencjalnych posiadaczy One Action, ale mam nadzieję, że ktoś i tak ją kupi, bo jest tego warta. Tak ogólnie podoba mi się bardziej od PSmarta Z, podoba mi się też bardziej od podobnego Mi A3. Do oglądania i nagrywania filmów naprawdę w porządku, na co dzień przyjemna, gwarancja aktualizacji to duży plus. Motorola właściwie pożyczyła bryłę od starszej One Vision i dorobiła do niej cechy, które o dziwo pasują tu idealnie i mają w tym kontekście sens. Co jest naprawdę miłym zaskoczeniem. Prawie tak samo miłe było to, że XCOM, któremu serdecznie dziękuję, wysłał mi na testy aż 2 egzemplarze One Action, pewnie przewidując, że jeden rozpieprze. W XCOMie smartfon kosztuje 1099 zł, czyli dobra cena. Klikajcie w link w opisie po pełną specyfikację, listę kolorów i jeżeli chcecie go kupić, a jeżeli nie klikniecie, no to nie martwcie się, no po prostu XCOM zakończy naszą współpracę, a ja będę musiał zamknąć kanał, więc ogólnie zero presji. Zostawcie też subskrypcję, bo po pierwsze bardzo mi na tym zależy, a po drugie coś czuję, że test Galaxy Note 10, który wygląda no, tak jak wygląda, wyjdzie bardzo ciekawie, a może nawet będzie w nim jakiś konkurs, więc no tak. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia.